żart roku na granicy. Wjeżdżaliśmy do Chile. Więc chłopaki zobaczyli chile con carne i oczywiście hi, chile z mięsem. Kontrola przyszła sympatycznie i wjechaliśmy nagle do kompletnie innego świata. I tutaj wstawka z intrem, które udaje Top Gear. Witajcie w kolejnym odcinku motoryzacyjnego głosu w twojej haciendzie, a to oznacza, że nadal trwa seria o wyprawie polonezem przez całą Amerykę Południową. Dzisiaj zobaczycie, jak jeżdżę cudzym samochodem, sprzedaję poloneza na pustyni, przełączam na gaz, LPG Power! rozmawiam z Arkadym Fiedlerem o chilijskiej kuchni. Ale przede wszystkim dochodzi do historycznego spotkania poloneza z maluchem na pustyni Atacama w Chile. Zapraszam na coś, czego jeszcze nigdy nie widzieliście. Wielu z was tutaj pod poprzednim odcinkiem domyślało się, że spotkanie z Arkadym Fiedlerem w Chile było wcześniej ustalone. Otóż było, ale tak naprawdę na jutro. Na zjeździe z Przełęczy faktycznie spotkaliśmy się przez przypadek. Gdybyście nie wiedzieli, kim jest Arkady Fiedler i co on robi jadąc maluchem przez Amerykę Południową, to już wam tłumaczę. Otóż Arkady jest podróżnikiem i filmowcem z dużo większym expem ode mnie, który przejechał Malczanem i innymi furami już w sumie ogromną część świata. Natomiast na spotkanie umówiliśmy się na pustyni Atacama, by dodać jeszcze więcej absurdu, bo wiecie, dwóch typów w polskich autach na środku pustyni gdzieś w Chile. Dzień jak co dzień. Z tej okazji postanowiliśmy sobie trochę pogadać o podróżowaniu gruzami, a konkretniej ja postanowiłem zapytać kogoś bardziej doświadczonego, czyli Arkadego, jak to robić dobrze. W Polonezie dawno nie siedziałem. Ostatni raz jak w Polonezie byłem. Akurat jest bardzo brudne. O kurde! W Polonezie jak byłem, to byłem w taksówce ostatnio. No trochę tutaj widzę, jest, podkurzył się. No trochę się ubrudził, Trochę się nie? podkurzył. Tak zwane skromne po progi. przeżyciach polonez, z doświadczeniem, nie? Takie są najlepsze. Doświadczony, no uważaj, żebyś się Nie, ja ubrudził. polonezem, słuchaj, nigdy nie jechałem za kierownicą, więc chętnie bym spróbował. Chociaż na jakimś krótkim odcinku. No, jeżeli oczywiście... możemy się zamienić, no. O. No pięknie. Ta, trochę się schłodził, więc na gazie może być taki hehe. Ta, przedmuch mamy po drodze lagun. Także jest wersja sportowa. Adios, amigo. No, to dziękuję za transakcję. Ja nie mogę powiedzieć, żebym chętnie jeździł maluchami, No. ale może twój jest jakiś lepszy. No, jest historią już. No twój jest historią, ale w sumie ciekawi mnie jedna rzecz, i to osobiście i filmowo. No. Czy on jest zupełnie fabryczny, czy robiłeś nim jakieś jednak modyfikacje? O kurde, pierwszy raz w życiu, proszę państwa, jadę polonezem. O kurde. Są modyfikacje. Ma maglownicę od Bisa. O. Która zresztą zaczęła cieknąć. Na razie się nie przejmuję jeszcze tym. A. Także... Olej, czyli olać. Pan Bieda będzie miał przeżycie jak z horroru. Jak wsiądzie do malucha z moim wybitym zawieszeniem. Ale coś jeszcze zmieniałeś? No mam miskę olejową, aluminiową. Tam troszkę więcej oleju wchodzi. O. Nie wiem, od 200 chyba mililitrów więcej wlewam oleju. No i ten aluminium, no jakby, nie wiem, ciepło lepiej oddaje. Także ona się sprawdziła w Afryce przy temperaturach 52 stopnie w Sudanie. O. No, także zadziałało to. Skubany pewnie już go zabrał, niestety. Zostałem z maluchem. Ojej, fu. No i mam przeguby inne. O. To była taka właściwie podstawa, te przeguby, bo maluchowe przeguby, wiadomo, że tam przejedziesz 5000 km i później trzeba je często wymieniać. Tym bardziej na takich drogach, po górach i podjazdach. No to są właściwie 3 przeróbki. W ogóle to jest taka puszka na sardynki, ale co muszę oddać, nie wiem czemu dalej świeci mi się, o dobra, świeci mi się kontrolka od hamulców, ale to znaczy, że ona tak mruga, więc obstawiam, że to po prostu mówi mi, że mam hamulce. Nie, mam hamulce, dobra, no jest dobrze. O, czyli są tylko te 3 drobne zmiany. No i fotel. A, no to się Grocki. nie dziwię. Ja to się nie dziwię, jakby siedząc na tym, to w ogóle się nie dziwię, że zmieniłeś. No, nie, Afrykę przejechałem na oryginalnym fotelu i to był największy błąd.
tej wyprawy. No tak, na ile znam. Tak cierpiałem, po prostu to była masakra. A Grotlin się sprawdził, w Azji się sprawdził, kurde, w ogóle plecy mnie bolały, tylko kolana, nie? Od zgiętych. No. Natomiast jak sobie tak wyobrażam, że Arkady przejechał tym czymś całą Afrykę, to nie wiem, czy bardziej czuję do niego podziw, czy przerażenie. Przerażenie, że można czymś takim w ogóle jeździć. Natomiast co muszę oddać w ogóle, to faktycznie czuć, że ten wóz w porównaniu z maluchami, którymi jeździłem, jest mega fajnie zrobiony. Natomiast specjalnie teraz pojadę kawałek w dół, żeby zobaczyć, jak bardzo źle wygląda podjeżdżanie, bo ja narzekałem, że ja tam polonezem na trójce gdzieś podjeżdżam, gdzieś na jedynce. Arkady opowiadał, że podjeżdżał tym wozem już na wstecznym. Także tu mam akurat kawałek z górki i zobaczymy, na czym polega prawdziwa groza wojny, a nie wożenie się taką kanapą jak nasz polonez. No i Maluch oczywiście na każdą wyprawę ma nowy silnik, jest wyremontowany od nowa. A, czyli po prostu od zera jest od podstaw robiony. Tak, teraz ma zbudowany właściwie od zera silnik na nominalnych częściach, także silnik ma przejechany, przed wyprawą miał przejechane, nim przejechałem w Polsce z 5000 km. A, czyli po prostu był taki pewniaczek, żeby się nie martwić o to, że motor coś nie tak. Pięknie. Reaguje na gaz. No i wcześniej też były remontowane silniki przed każdą wyprawą. I mamy te wszystkie silniki i oczywiście każdy działa jeszcze. Są u mnie. No i taki mam plan, że może kiedyś trafią po prostu do muzeum u nas w Puszczykowie. Taka będzie ekspozycja z tych wszystkich klamotów, które wróciły po wyprawach, zostały wymieniane, zawieszenie, silniki, różne duperele, nie? No i Maluch. Ale serio, nie, technicznie on się wydaje mega super. Natomiast, dobrze, że zapalniczki mi wszystkie Arkady zabrał, to go nie podpalę, bo to moja miłość do maluchów jest, jak wiadomo, znana na całym świecie. Czekajcie, się rozpędzę. O Jezus Maria! Ja chcę z powrotem zawieszenie z poloneza. Co to jest? Ale co, to zawieszenie też jakoś masz regularny taki Przed każdą wyprawą wymieniam wszystko, nie? A, czyli od początku do końca. Wszystko jest robione. Jeszcze przed tym wyjazdem do Ameryki Południowej w 2020 roku on w ogóle przechodził remont taki blacharski w Radomiu. No, w Radomiu. W szkole, w zespole... Dlatego ci już zardzewiał. W zespole szkół samochodowych w Radomiu. I tam dzieciaki ucząc się remontowały, no było okej, nie? Zrobione, nie? Nie miałem, zeszło, ale takie były warunki drogowe. No tak. No. Ale to ciekawe, czyli co, zmieniasz zawieszenie zawsze całe? Tak. Motor tak naprawdę zmieniasz, a skrzynia biegów na przykład? Skrzynię mam dwie i zawsze jedną mam gotową, zrobioną. Dwie zawsze mam zrobione, nie? I wybieram po prostu, która jedzie, nie? Też zawsze je robię po każdej wyprawie. Skrzynia, która wraca z wyprawy, też jest robiona, nie? Jeżeli oczywiście coś tam jest do roboty. Nie no, przecież tu się jedzie jak na kanapie na tym wozem. Zawieszenie działa, wszystko działa. Właśnie, to jak już jesteśmy a propos tego, co jest gotowe, a co zabierasz jako zestaw ratowniczy? Czy w ogóle zabierasz? Zabieram, tak. Mam dwie skrzynie takie standardowe. Tam jest dużo duporeli, pewnie trochę za dużo, bo te wszystkie rzeczy wracają ze mną na ogół do Polski, nie? Mam amortyzatory ze sobą nawet. Mam cylinderki hamulcowe, mam łożyska, mam linki, różne tam, bagnet na przykład, takie pierdoły, które gdzieś tam po prostu wożę ze sobą w skrzyniach i one zawsze tam są. No i jadę sobie po Księżycu maluchem. Bo absurdem jest to, że właśnie testuję malucha w Chile. No faktycznie tutaj zawieszenie nie jest cudowne. Zapomniałem, że jest niesynchronizowane, przepraszam Arkady. Jak będziesz oglądał ten materiał, to proszę nie zabij mnie. Mam głowicę też ze sobą. To witam w klubie. No. Mam głowicę i ta głowica już przejechała 3 kraje, 3 kontynenty. Na razie 2 kontynenty przejechała, nie? I cały czas jedzie.
No to Więc tak. nie wiem, po co ja to biorę, ale biorę w razie W, nie? Wiesz, bo to tak działa, że jak to weźmiesz, to się nie zepsuje. No jak właśnie, nie weźmiesz, to się no. zepsuje. No. I na przykład miałem taką sytuację teraz, podczas tej wyprawy, że pękła mi sprężyna zawieszenia silnika i to też zawsze mam ze sobą, nie? Tą sprężynę. I kurde, ona nigdy wcześniej w Afryce i w Azji nie miałem problemu z tym, a zostawiłem je na krawężniku. Miałem dwie ze sobą zapasowe, nie? I zostawiłem je na krawężniku, jak przepakowywałem samochód gdzieś tam, już nie pamiętam, w Malipełko w Chile, takiej miejscowości, gdzie tam siedziałem kilka dni. Przepakowując, zostawiłem je na krawężniku i mam ten obraz, nie? Że te sprężyny tam leżą. Pojechałem i wiesz, no 3000 km dalej sprężyna pękła. No i ryję całego malucha, wiesz, ryję, nie ma tych sprężyn. Mówię, no kurde, one są na tym krawężniku tam. Dobra, zawrócimy. No bo maluch miał awarię oczywiście podczas różnych wyjazdów i odpukać, nie wiem co, kurde, w metal. Czy nie wiem, czy jest gdzieś metal. Czy to jest metal, rdza, szpachla? Syf? O, tu jest kawałek metalu w zepsutych drzwiach. Gdzie? O jest, patrz. tu proszę, tu metal. O, Pukać? się. No takich nie miał poważnych usterek, nie, podczas tych wypraw. No. Ale to jest pewna zaleta, której my nie mamy w Polonezie. Droga jednopasmowa, a ja sobie na luzie zawracam. No może nie na luzie, ale przekładni kierowniczej to mu zazdroszczę. Dużo fajniej chodzi od mojej. Dobra. Jadę pod słońce, więc nic nie widzę. Ale to dobrze, bo Bóg rozpozna swoich. Spróbuję tak, o. Coś będę widział? No nie, niestety nie, ponieważ Arkady ma szybę z pleksy, co bardzo szanuję, z pleksji. W efekcie nie może używać wycieraczek. Po prostu musi myć ręką. Czyli nie wydarzyło się nic takiego poważnego. Nie. No, łańcuszek rozrządu był wymieniany raz, łożysko, pamiętam, w Afryce jedno zaczęło strasznie buczeć, no i zostało wymienione. A tak, no ta sprężyna teraz, uszelka pod kapą zaworową, no takie drobnostki w sumie, nie? Jak to się mówi, no kurde, brak mi słów, od oleju ten wkrętacz, jak to się mówi profesjonalnie. Wkrętacz, chodzi ci o korek? Korek, wkrętacz od oleju. Korek mi tam ten się połamał. Dzisiaj używam wkrętacz do oleju. No. I zaczynam podjazd. To jest moje największe życiowe wyzwanie. A przynajmniej największe wyzwanie na tej wyprawie. Muszę podjechać maluchem pod górę. Sprawa jest dość poważna. Jadę na drugim biegu. Wjechałem na drugim biegu. Ja nie wiem, o co chodzi. Z tym, że mówił, że to takie trudne. Patrzcie, ja wjechałem na drugim biegu. Teraz, o Jezu, jedynka. Słuchaj, ale tak w sumie takie pytanie będzie trochę sztampowe. No. Ale no, ja też nie ukrywam, że ja trochę w ogóle, no, też obserwując twoje dokonania, zacząłem wpadać na pomysły pod tytułem jeżdżenie na wyprawy. No to mi polskimi miło, cieszę śmietnikami. się. Tak. To jest prawdziwa groza wojny, no. Arkady jest pan fachowiec, a ja to jakimś polonezikiem tam dla dzieci. Wiecie, taki dla przedszkolaków, nie? O, patrzcie jak się teraz rozpędzam. O Jezus Mariała! Nawet kiedy jestem daleko, na drugim kontynencie, nie zapominam o tym, co jest w życiu najważniejsze. A co jest w życiu najważniejsze? Najważniejsze jest to, żeby tanio kupić ubezpieczenie od cylu pacy na jedynie słusznej porównywareczce. Dlatego też polecam wam serdecznie link w opisie. Możecie tam sprawdzić sobie, ile wam wyjdzie za takie ubezpieczenie. Duże szanse, że mało, zwłaszcza, że 2 razy macie po 150 zł cashbacku, czyli zwrotu. I jeszcze link polecający, który jak wyślecie i ktoś skorzysta, to po 50 zł dostajecie aż do 2 koła. I to są prawdziwe pieniądze, a nie żaden scam. Dlatego polecam wam link w opisie i ty porównawareczkę ubezpieczeń MobiPyly. A teraz... Jak u ciebie to się zaczęło, żeby pojechać maluchem? No już prawie, że dookoła świata, no, jakby to sumując. Na początku to w ogóle idea tego projektu, który nazwałem Po drodze, miała 2 elementy, że to miał być projekt podróżniczo-filmowy, nie? Bo ja zawsze mnie fascynowały filmy i chciałem robić filmy i przy okazji chciałem podróżować, nie? Więc wymyśliłem ten projekt i na początku malucha nie było w tym projekcie, nie? On dołączył później, ponieważ
zacząłem całą tą przygodę z maluchem na nowo, no bo malucha już miałem, jak miałem nieskończone 15-16 lat. To były inne czasy oczywiście, więc jeździłem po Puszczykowie tym maluchem i po lasach ujeżdżałem ostro, nie? Także historia z maluchem ze mną zawsze, że ten maluch zawsze był ze mną związany. No i zacząłem ten projekt po drodze od Polski. Ja mieszkałem za granicą i wymyśliłem sobie taką podróż, że zawsze wracałem na wakacje do Polski, tylko byłem w jednym miejscu, nie? Gdzieś tam, nie wiem, na ogół w domu, albo gdzieś tam pojechaliśmy nad morze, albo w góry, gdzieś tam. Ale postanowiłem, że może kurde, siedzę za granicą tyle lat, może warto jakoś przejechać na Polskę, nie? Zobaczyć inne rejony, wrócić gdzieś tam do miejsc, gdzie się jeździło kiedyś z rodzicami na wakacje, góry, morze, gdzieś tam. No i mówię, dobra, no to przejadę Polskę wzdłuż granic, nie? Ja wzdłuż granic będę się trzymał i przy okazji oczywiście odwiedzę sentymentalnie te stare miejsca, gdzie tam się jeździło jako dzieciak. No ale jak sentymentalnie, no to jeździło się maluchem z rodzicami, nie? No da. Polonezie bym tego nie poczuł. Dobra, wystarczy, jak chcę do Poloneza z powrotem. Jeździło się maluchem, no to dlaczego nie zabrać malucha i sobie przypomnieć, jak to się jeździło. No i tak się to zaczęło, nie? Od tego dołączyła oczywiście do mnie ekipa, oni jechali innym samochodem, no i robiliśmy film. No to było w 2009 roku. No i od tego czasu się tak to kręci, nie? Powstawały filmy, w Afryce też jechałem przez Afrykę z ekipą, zatrudniłem ekipę, też pracowaliśmy nad filmem, takim serialem telewizyjnym, później w Azji. Teraz przyszła czas na południową Amerykę, która jest trochę inna, bo jakby mam inne cele, nie? Wtedy był cel i podróż, i spełnianie tych pasji podróżniczych, a z drugiej strony celem było robienie tego filmu. A teraz po prostu moim celem jest przejechanie Afryki, Ameryki Południowej, tak sauté, nie angażując innych ludzi, nie angażując siebie w pracę podczas tej podróży, żeby chciałem po prostu tą podróż Czy jak się teraz zawraca przeżyć. tyłek, to jakoś w pracy. Nie, to kurde, to jest super spotkanie, jak widziałem tam w internecie wasze poczynania, to mówię, aż wiesz, kurde, ciary na plecach, mówię, ale daję ten polonez, wiesz, już mówię, kurde, kiedy ja tam dojadę, naprawdę. Porządny wóz, słuchajcie. Porządny wóz. Super sprawa, nie? Także cieszę się, bo się spotkaliśmy, słuchaj, prawie, no nie wiem, no w połowie prawie Ameryki Południowej, tak jak patrząc, nie? Tak, No, wiesz. tak na oko na mapę No, patrząc, to jesteśmy mniej więcej idealnie w połowie tutaj, w tej dolince. Tak. Jezu, jak on przez tą pleksą w ogóle jeździ. Tu coś pika, tutaj pleksa jest porysowana. Więc maluch to jest sentyment po prostu, nie? Jak myślałem o samochodzie klasycznym, zawsze malucha chciałem mieć. Ten maluch ode mnie później odszedł, jeździłem innymi samochodami, ale podczas tej podróży po Polsce spodobała mi się ta jazda i te otwarte szyby, ten kontakt z ludźmi, no bo ludzie na każdej stacji benzynowej podchodzą, pytają. Wielka torba, wtedy z moim kolegą Mateuszem Kunickim razem jechaliśmy w samochodzie. Te rozmowy z tymi ludźmi, to mi się bardzo spodobało i mówię, kurczę, może zawsze Afrykę na przykład chciałem przejechać samochodem, nie? Zawsze. No. Myślałem oczywiście o samochodzie takim solidnym, no. Ale skończyłem w maluchu. No i po tej podróży przez Polskę mówię, kurde, jak tu ludzie tak reagują w Polsce, którzy znają tego malucha, to jak na przykład w Afryce, nie? Jak zobaczą tego malucha gdzieś w Afryce na drodze, to jak ci ludzie będą do niego podchodzić i wiesz, ja na przykład jadąc przez ten kontynent, zresztą tu też i w Azji tak podobnie było, jadąc mam go kurde czasem serdecznie dość, nie? Normalnie bym go kopnął, zostawił i no mam go dość. Bolą mnie nogi, kolana najbardziej mnie bolą, nie? Jak siedzę 8 godzin, to kolana kurde po prostu strasznie mnie bolą od tych ciągle zgiętych nóg. No ale później gdzieś przyjeżdżam, robi się zgromadzenie, mnóstwo rozmów, mnóstwo ludzi, no i później tym ten maluch wygrywa. Nie? No da, on buduje takie kontakty. Tak, Mam wrażenie, tak. że ogólnie takie samochody budują No. jakby często nowe jakieś takie kontakty czy znajomości i to w absurdalnych miejscach na świecie. Tak. No miałem na przykład taką sytuację, wjechałem przy takim wulkanie Antuco w Chile, wjeżdżałem na taką dosyć wysoka przełęcz, prawie 3000 metrów, shooter, bardzo gorąco było, wjeżdżałem do Argentyny i miałem dosyć, nie?
Patrzę, jakaś rzeczka, zjeżdżam do tej rzeczki, mówię, pierdzielę, rozbijam tu namiot, idę spać. A obok jakaś była brama i nagle słyszę taki warkot, coś jedzie, nie? I wyjeżdża zza górki taki stary pick-up Ford, że z lat 50., nie? Taki, wiesz, stary gruchot, może z 60., nie wiem, ty pewnie byś wiedział lepiej, co to był za model. No I to, z tego opisu to jeszcze trudno, nie? No i widzi mnie nad tą rzeczką, ten gościu, tego malucha, zjeżdża do mnie i patrzy, nie? Mówi, kurde, co ty tu robisz, nie? Ja mówię, no, zmęczony jestem, idę spać. Gdzie tu, chodź do mnie. Chodź do mnie. I zaprosił mnie facet do domu, tylko przez tego malucha, bo go zobaczył. Zrobił niesamowite asado. Najlepsze, jakie jadłem. Wiesz, rodzina, wiesz, no coś niesamowitego, tylko przez ten samochód. Gdybym tam stanął, nie wiem, jakimś jeepem albo czymś, no to facet by nawet mnie nie zauważył, nie? No tak, już nie współczesny tam, no to co by go to obchodziło, nie? Tak. No to faktycznie fajnie, ale to skoro mówisz, że ten maluch jest taki magiczny... Ja chcę do Poloneza z powrotem. Ale podjechał na dwójce na ten mały wzgórek obok, więc nie jest tak źle, tak. No ten po prostu ma dla mnie ogromną wartość, że na przykład jestem na tych wyprawach i wszyscy mówią, no czemu ty go tam nie zostawisz, nie? Ten powrót, to A to koszt, mnie ciągle też o to wszystko, pytają. nie? Ciągle mnie to Mówię, pytają. no nie, jak mogę go zostawić, nie? No przecież, sentyment, no dokładnie, no. W sensie mam podobnie nawet. Ten samochód był ze mną, Boże, on był chyba moim trzecim samochodem w życiu. Ja go sprzedałem i odkupiłem. No widzisz, tak? Pomimo tego, że to jest beznadziejny samochód, znaczy w sensie kupiłem go jako beznadziejny, to teraz już jest prawie wszystko wymienione poza jego wyglądem, nie? No. Ale wszystko co mechaniczne zostało praktycznie wymienione, więc ja to w pełni rozumiem. W ogóle nie ma takiej opcji jak porzucenie auta. Jakby... No bo koszt na przykład kontenera, nie? No to jest ogromny, nie? No tak, kurde. no, jest więcej wartości. Ja na przykład liczyłem, że w ten samochód przez te wszystkie remonty to wkładowałem kilkadziesiąt tysięcy złotych, nie? No to zero zaskoczenia, nie? No. Zero zaskoczenia. Mógłbym mieć, nie wiem, Peugeota na przykład, jakiegoś nowego. Okej. No ja to wolę jednak Poloneza, na przykład to, że mogę sobie przepiąć na jedynkę bez zastanawiania się jest piękne, to, że mam jakąś moc jest piękne. Ale nie spalisz go. No zabrałeś mi zapalniczki wszystkie, więc nie mogę. I co? Jedziemy razem teraz? No pytanie, czy masz jeszcze ochotę coś opowiedzieć, nie? W sensie o nim, czy ci wystarczy? Nie, wystarczy generalnie. Jest przyjemnie kanapa, nie chcesz się zapoznawać z ładnymi rzeczami, jeszcze mocnymi, Pokaż które mają jeszcze, jak dużo ten mocy. bagażnik wygląda. O Jezu, on jest paskudny. Zapraszam do piekła. No proszę. To akurat jest lejek, który był za mały do tankowania z kanistra. No i słuchaj, Zakurzył się trochę, ci troszkę powiem, się zakurzył, nie? No. No i co? Boże, też zapomniałem słowa. Podnośnik żaba. Kompresor Boży oczywiście, żeby zmieniać ciśnienie. Mój piękny kombinezon Peugeota kupiony za 70 zł. Tu mam na przykład pistolet do ustawiania zapłonu. Ale ponieważ gdyż albowiem jak zjadę na dół, to mam zamiar wreszcie go ustawić w miarę poprawnie. Tu mam na przykład, patrz, cały pająk kierownicy. Tu mam tak zwane przydasie, czyli na przykład złączki, pomidory w puszce, tak, norma, skrzynkę narzędziową, olej, skrzynka na części, drugi gaźnik i jeszcze w kole zapasowym mamy napchane. O, proszę. I tutaj za butle też mamy napchane. Kuchni nie macie. Nie gotujecie sobie. Nie no, podczas jazdy. gdzie? No zobacz. A jest kuchnia też, jest. Patrz, No, jest proszę. kuchenka. Jest kuchenka. Cały zestaw, no. Wszystko jest, o, tu jest Pełen zestaw. multimetr. Tu coś jeszcze więcej, czyli con carne, wlew paliwa, bo pękają w polonezach. Skoro mowa o rzeczach, które pękły, to wspomniałem wam o tym, że Arkady ma szybę w maluchu z pleksji. Otóż na początku drugiego etapu jego podróży z południa na północ maluch dostał kamieniem spod koła tira. Szyba oberwała tak mocno, że niczego nie było przez nią widać. Arkady jako stary wyjadacz z pomocą przychylnych ludzi znalazł jedyną szybę do malucha w całej Ameryce Południowej, znajdującą się w Chile. Chłop mu ją wysłał, a cała operacja przewróciła się dopiero o argentyńskich celników, którzy uznali, że import używanych części bez specjalnej licencji jest nielegalny. Dlatego właśnie skończyło się na docięciu szyby z kawałka pleksji. A skoro Arkadego nie pokonały kamienie, afrykański gorąc, argentyńscy łapówkarze ani azjatyckie stepy, stwierdziłem, że rzucę mu rękawice w najbardziej nieuczciwym wyścigu w historii i może wreszcie ja go pokonam.
Ostatnio na YouTubie popularne jest powtarzanie, że się tworzy historię, więc my ją stworzyliśmy. Przed wami pierwszy na świecie, jedyny tworzący historię polskiego, światowego, marsjańskiego YouTuba wyścig malucha z polonezem i to na pustyni Atacama w Chile. Coś, czego nikt nie dokonał wcześniej i raczej nikt nie dokona później, bo nie jest tak durny, by powtarzać podobne kretynizmy. Oczywiście, by ta zabawa miała jakiś sens, wymyśliłem zasady dodatkowe, mające troszeczkę, powiedzmy, zbilansować różnice w mocy obu pojazdów. To pozwoliło mi podpuścić Arkadego do w ogóle wzięcia udziału. Stwierdziliśmy, że będzie to sprint po pustynnej drodze, ale ja mogę w nim pojechać używając tylko tyle paliwa, ile będę miał w komorze pływakowej gaźnika. Równo ze startem muszę odłączyć pompę i nie wolno mi jej włączać aż do końca wyścigu. I tak oto stanęliśmy w szranki pojedynku, który miał wstrząsnąć Polską, Ameryką i kredensem twojej teściowej. Polonez chce się ścigać z maluchem. Odszedł mi polonez! Pa, to jest moc! Na dwójce to ja mam 100, mordeczko. Dawaj, maluch! Dawaj, maluch! O Jezu, on mnie dogania, a ja mam koniec paliwa. Fuck! Fuck! O! Dogonię go na LPG. LPG Power! Dowodzi mnie! Ja nie widzę, co jest na tej drodze, kurde! Kolega uznał mnie moralnym zwycięzcą. Ja w ogóle nie oszukiwałem, jazda na LPG nie była zakazana w regulaminie. I tak oto, może nieuczciwie, ale wygrałem. Ale jak wiemy, historia nigdy nie osądza zwycięzców. W podręcznikach dzieci będą się uczyć, że Polonez wygrał z maluchem na pustyni Atacama, a nie, że ja przełączyłem na LPG. Teraz trochę poważniej, pomijając moje bredzenie z okazji wyścigu. Arkady, jeszcze raz chciałbym ci podziękować za wspaniałe spotkanie, wszystkie porady i rozmowę. Samo spotkanie człowieka, który mnie zainspirował, to już jest fajne przeżycie. Kiedy udaje się to zrobić gdzieś na drugim końcu świata, w odrealnionym krajobrazie pustyni, w 2 polskich wozach, to już po prostu trudno to opisać. Do tego widać, że Arkady to jest po prostu fachowiec w tym, co robi. I w przygotowywaniu wypraw, ale też i w kręceniu. Spora część ujęć wykorzystanych w tym materiale jest jego autorstwa, bo po prostu często były lepsze od naszych, więc za ich udostępnienie również dziękuję. A wy, jeśli nie widzieliście jeszcze wypraw człowieka, którego gościłem w Polonezie, wbijajcie na jego kanał. Macie w opisie, nie pożałujecie. Wyścig jaki był, tak, że każdy widział.